Witam Was serdecznie na moim kanale Family Village Life. Dzisiejszy filmik jest o moich kaczkach, o moim małym stadzie oraz historii naszej kaczorry, czyli tej białej kaczki, która na pewno zauważyliście odróżnia się od mojego stada biegusów. Jego pojawienie się to bardzo ciekawa historia i chętnie się z Wami podzielę właśnie w tym filmie. Family Village Life serdecznie Was witam w nowym odcinku. W tym odcinku opowiem o moim statku, a dokładnie o moich kaczkach w liczbie 6 sztuk. Jak możecie zobaczyć tutaj w tle, bo powiem Wam, jest to wyczyn filmowy, a dzieci w ogóle podchodzić do nich tak blisko, bardzo szybko się rozbiegają i to absolutnie nie w tą stronę, o którą Wam by zależało, dlatego stanęłam w oddali i mam nadzieję, że w tle będziecie widzieć moje maleńkie statko kaczek. Chyba pozazdrościły kurom, bo niedawno nagrałam filmik o moich kurach. W tym momencie uwaga cała skupiona na nich i właśnie o nich dzisiejszy film. Posiadam 5 kaczek rasy Indian Runner, czyli tak zwane biegusy indyjskie i 1 sztuka białej, dużej kaczki. Powiem Wam, jak to wszystko się zaczęło. Mianowicie nie mieliśmy jeszcze w ogóle kur, nie mieliśmy żadnych kaczek, żadnej hodowli, przeprowadziliśmy się na wieś i padło hasło, może byśmy sobie sami inkubowali na przykład kury. Gdzieś trafiłam na artykuł, na jakąś informację, że słuchajcie, komuś udało się wyinkubować kaczki danej firmy zakupione w konkretnych sklepach w Wielkiej Brytanii. Oczywiście ja nie musiałam 2 razy sprawdzać tej informacji, zaciekawiło mnie to niesamowicie. Powiedziałam o tym mężowi i wpadliśmy na pomysł, bo bardzo często próbujemy różnych rzeczy i realizujemy coś, żeby sobie wyrobić zdanie na dany temat, czy nam to pasuje, czy nam to nie pasuje. I oczywiście chcieliśmy eksperymentu, w ogóle całej tej podróży, krok po kroku zobaczyć i mieć potem opowiadać, jak było, jak to się w ogóle stało i w ogóle cała historia danej kaczki. Myślę, że to był fajny pomysł na tamtą chwilę i do tej pory uważamy, że przez to właśnie nasz kaczoro jest, nie mówcie reszcie stada, ulubioną kaczką naszą. Przez to właśnie, że jest wyjątkowy. Jeśli chodzi o indyjskie ranery, biegusy, kupiłam jajka 6 sztuk od pewnego hodowcy na grupie na Facebooku. Były to jajka już zapłodnione, jak twierdził. Posiadał bardzo małą hodowlę i wybrałam sobie konkretną rasę. Moja rasa indyjskich ranerów to tak zwana Banff, dlatego mają taki kremowy kolor upierzenia, bardzo specyficzny dla tej rasy i znoszą właśnie takie zielonkawe jajka. Sztuk było 6. Zakupiliśmy inkubator. Nie jakiejś wysokiej klasy inkubator. Troszeczkę poczytaliśmy w teorii, zobaczyliśmy na co nas stać i dokonaliśmy wyboru niewielkiego inkubatora. Żeby Was teraz nie skłamać, bodajże 30 jaj tylko tam wchodzi, więc nie jest to jakiś mega wypasiony inkubator. Ale słuchajcie, co było dalej. Zamówiłam jajka Indian Runnerów, ale to wszystko potrwało może 3-4 dni. W międzyczasie, zupełnie przypadkiem, byliśmy na zakupach spożywczych w jakimś tam sklepie. Na sekcji jajek, bo wtedy oczywiście nie posiadaliśmy żadnych zwierząt hodowlanych, poszliśmy zakupić jajka. Wpadły nam w oczy kacze jajka. Jedno z naszych dzieci ma alergię na kurze. Często skłanialiśmy się w stronę kaczych, gęsich jaj. I na sekcji kaczych jaj zobaczyłam na metce dokładnie takie pudełko, tą samą firmę jaj kaczych, która kiedyś wpadła mi w oko w artykule w internecie, że ktoś wykluł właśnie z tych jaj kaczusie małe. No, długo nie zastanawialiśmy się, kupiliśmy 6-pak, czyli w składzie było 6 jaj. I jeśli chodzi o kaczorę, czyli tą białą, krępatą, niskie nóżki kaczusie, to tej rasy kaczki znoszą bardzo duże, dużo większe niż biegusów jaja
i jasnego koloru jaja. Od razu byście rozróżnili, że jest to kacze jajo. Mega jajo i jak widzicie, z tego są naprawdę spore mięsne kaczki. Więc przyjechaliśmy do domu. Był zakupiony inkubator, który czekał w pudełku. Szybkie przeczytanie instrukcji. Nastawiliśmy te 6 jaj z tego supermarketu. I oczywiście ja nie miałam wtedy YouTube'a, więc nie było to jakieś tam nagrywanie pod kątem publikacji, ale były takie króciutkie filmiki dla nas, dla naszej historii i dla naszego eksperymentu. Dzieci w tym uczestniczyły, to była wielka ekscytacja w domu. Czy się wykluje, jak to się dzieje. To była ogromna radość. I te 6 jaj wsadziliśmy, stosując się do instrukcji, do naszego inkubatora. Po kilku zaledwie dniach przyszły nam jajka biegusów indyjskich. Oczywiście ja nie wiedziałam, czy są już, wiecie, jakiekolwiek zapłodnione jaja w tych kaczych jajach zakupionych ze sklepu, z których powstał kaczorro. Więc po 7 dniach odbyło się pierwsze prześwietlanie. Kto ma jakiekolwiek doświadczenie z inkubacją, to wie, że sobie po kilku dniach sprawdzacie, żeby nie marnować ani prądu, ani waszego czasu, ani miejsca w inkubatorze. Mało tego, ja sobie teraz dopiero przypomniałam, że kupione było w paczce 6 jaj, ale jedno rozbiło się nam, pękło delikatnie w drodze, w transporcie do domu. Dlatego takiego jaja już nie włożyliśmy do inkubatora. I z tego, co teraz pamiętam, to było tylko 5 jaj inkubowanych przez nas. Czyli 5 sztuk jaj wsadziliśmy tylko do inkubatora. I teraz czekajcie na najlepsze. Po naszych wyczekiwaniach, wyobraźcie sobie naszą radość, święto we wsi, że jedno z jaj po 7 dniach wydawało się zapłodnione. W tym momencie wskoczyliśmy z dodatkiem, oczywiście pozbyliśmy się tej 4 sztuk, które nie nadawały się do niczego, były jajami pustymi i oczywiście w pełnej higienie, w odpowiednim nawilżeniu dołożyliśmy te 6 sztuk jaj, które przyszły od tego hodowcy, niby zapłodnione jaja biegusów indyjskich. Czyli w tym momencie już widzicie, że było tydzień różnicy między tymi kaczkami, jakby się miały wykluć. Nadeszła pora wyklucia się właśnie tego jednego jaja, z którego powstał kaczorro. Wykluła się kaczusia, oczywiście chwyciła nas za serca już od samego początku, od pierwszego dnia, bo oczywiście od tego momentu kaczorro jest bardzo wyjątkową kaczką dla nas. Odchowalnik mieliśmy w domu, bo oczywiście nic profesjonalnie nie było przygotowane, żadnych budynków na zewnątrz, żadnych różnych pojemników, żeby go w ogóle trzymać na zewnątrz, więc on sobie żył z nami w domu w bardzo dużym porybkach, który mieliśmy 200-litrowym akwarium. Miewał się świetnie. Powiem Wam, rósł w oczach. To jest niesamowite, jak te kaczki rosną. I po tygodniu zaczęły się kluć biegusy indyjskie. I tu Wam muszę powiedzieć, że ten hodowca był naprawdę świetny, nie oszukał, miał wspaniałe małe statko i naprawdę 100% zalężenia. Dlaczego 100%? Wszystkie 6 jaj, które kupiłam, biegusy indyjskie, wszystkie były zapłodnione. Mało tego, one się wszystkie wykluły. Więc w tym momencie miałam dużego kaczorro, a i dołączyły do niej biegusy indyjskie wyklute sztuk 6. Niestety spotkało nas nieszczęście, bo niecałe 24 godziny od wyklucia się biegusów jedna z kaczek, która od początku była słaba i tak bardzo niechętnie przekuwała się, niestety nam padła. I w tym momencie zostajemy z 5 sztukami biegusów indyjskich i z jedną kaczką ze sklepowych jaj. I powiem Wam tak, w tym momencie moje statko liczy 6 sztuk. Nie zamierzam go w tym momencie powiększać, rozbudowywać. Wystarcza mi takie jak najbardziej. I właśnie odnośnie tych sklepowych jajek, to Wam powiem, wiadomo, jeśli chodzi o normalne kurze jajka sklepowe, to nie podjęłabym tego ryzyka, bo słuchajcie, jak są kury na farmach, nie ma koguta, a jak nie ma koguta, nie ma zalężenia, nie ma zapłodnionego jaja.
Więc to by nawet nie było ryzyko. Trochę bezsensowne by to było i trochę głupie takie jajka wkładać do inkubatora, wydaje mi się, mając taką świadomość, że te jaja gdzieś tam są w klatkach i są wyłącznie kury. Natomiast jak dowiedziałam się o tym, że te kaczki miały jakikolwiek procent wylężeń i wykluć, to już był dla mnie znak, że to stado nie jest złożone z czystych kaczek, tylko tam muszą być kaczory. Skoro dochodzi do zapłodnień i mimo, że taki mały procent, taki mały odsetek, pojawiają się jajka zalężone. I takim oto sposobem powstał kaczorro, który od początku oczywiście nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest kaczorrem. Mieliśmy go jako ukochaną kaczusię. Był dużo większy, dużo mocniejszy, dużo silniejszy od naszych ranerów. Ranerki są drobniutkie, wąziutkie, cieniutkie i od razu są do pionu. Więc ich postawa jest zupełnie inna. On natomiast był taki bardzo krępaty, szeroki, no a plus ten tydzień dodatkowo dla niego to była naprawdę duża kaczka w porównaniu do Indian Runnerów. I po jakimś czasie doszliśmy, jak zaczął w sumie wydobywać dźwięk, kaczorro rósł w oczach, ale nie był od razu kaczorrem, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to jest chłopczyk. Zakładaliśmy, że kaczka, wiecie, tak optymistycznie, chociaż statystycznie zawsze się mówi, te 70% zawsze Wam wyjdzie męskie, czy jeśli chodzi o kury, czy jeśli chodzi o kaczki. No to była jedna sztuka, ale tak zakładaliśmy, że może kaczusia. Natomiast jak już zaczął wydawać dźwięki, zorientowaliśmy się po dźwięku, że to może być kaczorek i zostało kaczorro. Jak już się zakręcił loczek na ogonku, no to wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Oficjalnie kaczorro był naszym kaczorem w stadzie. Jeśli chodzi o biegusy indyjskie, na 5 sztuk, słuchajcie, na 5 sztuk mamy tylko jednego kaczora. Jest to ten kaczor z niebieską szyją. Reszta, czyli sztuk 4, są to kaczki, więc w tym momencie mamy w całym stadzie 2 kaczory i 4 kaczki, co uważam za ogromne szczęście, patrząc na statystyki, jak to się mogło wydarzyć z takich inkubowanych jaj w domu. To jest nasza historia. Ja tu w tle się staram je uchwycić, ale one się bronią rękami, nogami. Nie chcę ich spłoszyć. Za chwilę pokażę Wam jaja bygusów, z jakich wykluwaliśmy, bo teraz moje kaczuchy znoszą jaja, więc mam je na stanie, mogę Wam pokazać na żywo, jak wyglądają jaja bygusów indyjskich. Natomiast jeśli chodzi o kaczorrę i ruszyłam do sklepu z myślą o tym filmie, żeby pokazać Wam na żywo opakowanie i jaja, z jakich on się wykluł. Co bardzo dziwne, ja rozumiem, cała afera jajowa u nas panuje, ceny z kosmosu za jaja. Mało tego, nie widziałam ani jaj przepiórczych, ani kaczych, ani gęsich, więc coś się dzieje na świecie, coś się dzieje niedobrego i nie udało mi się tych jaj zdobyć na żywo. Postaram się w sieci znaleźć jakieś zdjęcia i pokazać Wam, o jaką firmę mi chodzi i z jakich kaczek, z jakiego opakowania wykluł się nasz szanowny kaczorro. Więc to pokażę Wam w następnej części. Troszeczkę ich nagram, jak tak ruszę za nimi, a nie będę się narzucać za bardzo blisko. Może uda mi się nagrać, jak one sobie radzą i jak sobie wyjadają robaczki, ślimaki i inne dobroci z naszego ogrodu. Nawet powinna mieć gdzieś w archiwum sam fakt klucia się naszego kaczory, inkubacji, jakieś takie cięte urywki może uda mi się dograć z naszego rodzinnego archiwum. A tymczasem do zobaczenia. Mam nadzieję, że historia kaczory i opowieść o moim stadzie kaczek wydała się Wam ciekawa, interesująca i może nawet inspirująca. To są jajka bigusów, to są jajka od moich kaczek, ale chciałam Wam pokazać, jakie jajka ja wtedy kupiłam i z których wykluło się moje statko biegusów. To są akurat ode mnie jajka, od moich kaczek. Zobaczcie, jaka różnica w wielkości. Jedno jest dość duże, to jest takie jedno z mniejszych, ale jest to kolor zielonkawy i jest to bardzo charakterystyczny kolor, jeśli chcecie sprawdzić, czy jajka są od biegusów. Oczywiście to też idzie
rodzajem biegusów, tak jak mówiłam, moje to jest Indian Runner Banff, dlatego mają takie ubarwienie i znoszą zielonkawe jajka. Myślę, że większość biegusów, ale myślę, że nie wszystkie biegusy, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba nie wszystkie biegusy znoszą zielonkawe jajka. Są biegusy, które znoszą jajka zupełnie jasne, blade, zwyczajne koloru białego, powiedzmy, czy kremowego. Tak mi się wydaje. Natomiast moja rasa znosi właśnie takie zielonkawe i takie jajka zakupiłam i wsadziłam do inkubatora. Dokładnie było wtedy 6 sztuk.